Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na szczególnie bliski mojemu sercu odcinek poświęcony pomieszczeniu, którego potoczna nazwa to bawialnia. Bawialnia to jest to pomieszczenie, gdzie dzieciaki mogą szaleć do woli, a ojciec ma nadzieję, że nic nikomu się nie stanie. Jak widać, w pełni wyłożone jest matą. Jeżeli mówimy o podłodze, jest to mata 2-centymetrowa. Po całości oczywiście przyklejona klejem. Dlaczego? Dlatego, żeby nic tutaj nie wychodziło, jeżeli chodzi o jakieś pyły i tego typu rzeczy. Aczkolwiek co do posadzki, to dość starannie przyłożyłem się do procesu jej czyszczenia i gruntowania. Gruntowana była 3 razy, a dodatkowo te szczeliny między podłogą a ścianą również wypełniałem taką elastyczną masą po to, żeby właśnie spod spodu nic nie wychodziło i nie ukrywam, że przyniosło to zamierzony efekt. Jeżeli chodzi o ściany mamy też wyłożone matą, jak widać, przyklejone, z tym, że już centymetrową i w pełni to jakby wystarcza, jeżeli chodzi o zabezpieczenie. No w moim przypadku wysokość jest uwarunkowana wzrostem dzieciaków, no niemniej jednak, jeżeli przyjdzie taki czas, za jakiś rok, 2, trzeba będzie to po prostu podnosić. Kaloryfery. Kaloryfery również w jakiś tam sposób spędzały mi sens powiek. Niemniej jednak poszedłem po proste rozwiązanie, czyli też mata centymetrowa, przyklejona, zabezpieczone, to wszystko jest. Jeżeli chodzi o jakieś tam sytuacje, gdzie dzieciaki mogłyby się o to poobijać, no to próby były i zdaję to egzamin. Co do grzania kaloryferów, tutaj oczywiście nie ma absolutnie żadnego jakichś tam nieporozumień i rzeczy, które by wpływały na ich osłabienie, czyli mniejszą skuteczność. Jak widać, pod spodem jest szczelina odpowiednia, czyli cyrkulacja powietrza jest zapewniona, grzeją w zupełności. Można by zaznaczyć, że pomieszczenie ma czujnik temperatury i on jakby steruje tutaj całym tym wyczuwaniem, jaka jest temperatura, czy za niska, czy za wysoka. Histereza ustawiona jest na 0,3 stopnia, a temperatura, jaka tu panuje, to 22,4, jak dobrze pamiętam. W zupełności odpowiada to wybrykom, jakie tutaj panują no i wszystko to się sprawdza. Jak widać, pozabezpieczałem również drzwi. No, spowodowane to było tym, że przy którejś tam z zabaw stało się to jakimś newralgicznym miejscem, gdzie można nabawić się kontuzji i ten sposób oklejania, gdyby ktoś chciał zabezpieczyć drzwi, polecam. Już tłumaczę. W pierwszej kolejności chciałem to przykleić na taśmę dwustronną i oczywiście do drzwi się kleiło to rewelacyjnie, natomiast już mata troszkę mniej i tam po około tygodniu zaczęło to odklejać się po prostu. Nie chciałem kleić na taki, klej po prostu poliuretanowy jak reszta, bezpośrednio na drzwi, więc wariant drugi wybrałem, gdzie znowu jest taśma dwustronna przyklejona do drzwi, a na taśmę nałożony klej, dopiero do tego przyklejona mata. Ta taśma dwustronna jest w pełni wypełniona, w związku z tym klej nie przedostaje się na drzwi. Próbę już robiłem, czy te taśmy dadzą się oderwać bez problemu, a efekt jest bardzo dobry, bo trzyma się to już około 8 miesięcy i nie ma z tym najmniejszych problemów. Pomieszczenie mieści się w piwnicy i niosło to za sobą jakieś obawy związane chociażby z wodami opadowymi, żeby to właściwie zabezpieczyć. W niedalekiej przyszłości nakręcę film, jak sobie z tym problemem w dosyć prosty sposób poradziłem. Nie trzeba tutaj żadnych wyspecjalizowanych ekip, a efekt jest po prostu rewelacyjny. Ale jeżeli chodzi o pomieszczenie, które służy do zabawy, a mieści się w piwnicy, no to wiadomo, że kwestia światełka, tego nie można pominąć. Postanowiłem, że muszą tu być jakieś okna, bo światło dzienne jest zdecydowanie lepsze od sztucznego. Zamontowane są 3.
Czy one się sprawdzają w 100%? No powiedzmy w 100 może nie, ale zapewniają w dzień takie światło, że można tu spokojnie się bawić i nie ma potrzeby włączania dodatkowego. Natomiast w nocy, no to wiadomo, równomiernie rozłożone światełko, tak żeby no, zapewnić pełne oświetlenie tej powierzchni. Może jeszcze należy by wspomnieć, że jest to około 60 metrów i zaoświetlić to oczywiście nie jest jakimś też wielkim wyczynem. Niemniej jednak równomierne światło dosyć ułatwia zabawę dzieciakom. Teraz akurat nagrywam przy włączonych wszystkich światełkach i widać, jak to jest no, dosyć równomiernie oświetlone. Jeżeli mówimy o świetle, to należy wspomnieć jeszcze o tym, że zamontowany tu jest na środku jeden punkt świetny, taki na czujkę ruchu i zmierzchu. Dosyć fajnie to działa, bo za każdym razem jak schodzi się wieczorem, nie ma problemu, że ktoś się potknie, przewróci. No po prostu polecam, w takich pomieszczeniach polecam zresztą nawet szybkie przejście jakieś do piwnicy, bo tutaj są jeszcze 3 inne pomieszczenia oprócz bawialni. To przejście do pomieszczeń nie wymaga włączania światła, a po prostu od razu jest widno, zaraz jak wykryje ruch i nie trzeba się obawiać o to, że światło zostanie zapalone, a właściwe oświetlenie do przejścia do pomieszczeń jest w pełni zaspokojone. Jeżeli chodzi o to pomieszczenie, dosyć dużym problemem tutaj miałem, jeżeli chodzi o zabezpieczenie tych schodów. Szukałem różnych rozwiązań i jak zwykle najprostsze, najskuteczniejsze i wydaje mi się najlepsze. Również ta mata centymetrowa, która super zabezpiecza, jeżeli chodzi o wszystkie rogi. Też już było sprawdzone. Sprawdza się to fajnie, więc jeżeli ktoś by miał potrzebę zabezpieczenia schodów, to jest niezły patent i dosyć tani, no bo nie ukrywajmy, kombinowani z jakimiś stelażami, cudami, nie do końca jakoś mi się to podobało, a zresztą i tak byłyby jakieś twarde elementy, natomiast tutaj spokojnie testy dzieciaków, żeby nie powiedzieć testy łosia przychodzi. U mnie to pomieszczenie spełnia no, szereg funkcji, głównie rozrywka oczywiście, ale tutaj dzieciaki normalnie, bo teraz panuje tutaj dosyć duża przestrzeń. Normalnie jest tutaj mnóstwo jakichś gumowych rzeczy do skakania, piłek, koników, klocków i tego typu rzeczy, puzli. No i pomyślałem też, że to jest dobre miejsce, żeby zamontować takie tablice do malowania. Jeżeli chodzi o malowanie ścian tymi farbami, po których można potem kredą malować, jakoś to do mnie nie przemawiało, nie chciałem tutaj pyłu i takich rzeczy. Więc zdecydowałem się na zwykłe białe tablice i flamastry. Flamastry mogę spokojnie jakby polecić, bo sam testowałem, chciałem sprawdzić po prostu, czy one są zmywalne, ale prawdziwy test zaoferowały im dzieciaki, kiedy któregoś pięknego dnia wykorzystały 5 minut nieuwagi ojca i postanowiły się do niego upodobnić, malując totalnie wszystko, włosy na rękach, brodę, tatuaże jakieś dziwne, no super, generalnie to wyglądało. Natomiast jeżeli chodzi o mycie, nie było najmniejszych problemów, ciepła woda, mydło, jakaś tam gąbka i spokojnie to zeszło przy pełnej zabawie dzieciaków. Polecam, jeżeli chodzi o montowanie tego typu rzeczy, to po jednej dla każdego. Omijamy jakieś tam problemy związane z kłótniami. To chyba każdy rodzic doskonale zna. Fajna rzecz, sprawdza się. Gdyby ktoś chciał z czystym sumieniem również mogę polecić. Doskonała również do nauki jakichś tam literek, przyklejania prac dzieciaków. No generalnie szereg zastosowań i fajna rzecz, no tyle mogę powiedzieć. Jeśli już jesteśmy w tym zakątku, to nie ukrywam, że te schody jeszcze nie do końca są zabezpieczone tak, jakbym chciał, bo planuję tutaj jeszcze zrobić taką barierkę ewentualnie, no tak, póki co tak myślę, bo na razie przy takiej zabawie dość intensywnej, gdzie biegamy, skaczemy,
piłkę gramy, to te schody są jakimś tam punktem, gdzie ewentualnie mogłoby się coś wydarzyć, dlatego zazwyczaj ktoś tutaj siedzi, a reszta po prostu się dobrze bawi. Natomiast, no tak jak mówię, planuję to jakąś barierkę zrobić, też ją wyłożyć matą. Jeszcze nie mam patentu, jak to zrobić. Gdyby ktoś miał fajne podpowiedzi, chętnie wysłucham, wykonam, potem pokażę. Mam nadzieję, że efekt będzie wow. W kwestii kolorów to oczywiście prym wiodły dzieciaki. Jedno lubi róż, drugie lubi czerwień, a ty się, ojciec, martw i zrób coś z tym. Ulubiona ich mieszanka kolorów, tak jak na dzień dzisiejszy mogę stwierdzić, to pstrokacizna. Zachwycone są, jeżeli chodzi o kolorystykę. No i skoro jury tak mówi, to tak zostaje. No ja tutaj chciałem, aby te kaloryfery tak troszeczkę, żeby jakimś tam innym kolorem dać, żeby to jednak się odróżniało i to był dobry pomysł, bo wszelkiego rodzaju zabawy i tego typu rzeczy, to gdzieś się to rzuca w oczy. Powiedzmy, jakby mogło być o te kaloryfery 10 potrąceń, no to są 3-4. Więc myślę, że ten kolor jakoś ku temu się przyczynia. Pomieszczenie, jak nie trudno się domyśleć, nie jest jeszcze w pełni wykończone. Jedną rzecz, którą z pewnością odrobinę słychać, to akustyka. I tutaj muszę z tym tematem powalczyć. Myślę, że niedługo uda mi się to wykonać. Relacje z tego oczywiście zamieszczę w sieci, żeby ewentualnie ktoś, kto będzie walczył, mógł sobie z tego skorzystać. Plus, jeżeli chodzi o to pomieszczenie, jeszcze w każdym rogu jest zamontowany taki punkt świetlny. Na razie na próbę zrobiłem jeden. Wyłącznik mamy tu dla dzieciaków. Żeby nam tutaj jakieś w planach, oczywiście światełka i tego typu rzeczy, na próbę zamontowałem takie jedno. Małe, więc może nie spełnia super efektu, ale jest jakiś pogląd, jak to ma działać. Więc w każdym rogu takie światełko jest, póki co przykryte są te punkty montażowe tapetą. W każdym rogu takie światełko zaplanowałem, ewentualnie jakiś inny efekt świetny, żeby dzieciakom tu zrobić fajną dyskotekę. Plus po rogach jeszcze jest wyprowadzone nagłośnienie, znaczy kable do podłączenia głośników, po to, żeby tutaj zrobić jakieś takie fajne centrum zabawy. A cały punkt multimedialny, gdzie schodzą internet, jakieś tam telewizje i tego typu rzeczy, jest tu. Niemniej jednak na razie przykryte to tapetą, żeby jakoś nie kusiło. Co do gniazdek, bo z pewnością widzicie Państwo pomieszczenie, a nie widzicie gniazdek. Gniazdka są, z tym, że są poukrywane pod matami, bo na razie nie widziałem potrzeby, żeby to montować na zewnątrz. A zaznaczyłem to sobie takimi wgnieceniami. Nie wiem, czy to będzie widać, czy nie, to może pokażę. Jakiś tam jest, no. Tak to wygląda. Żebym po prostu później, ewentualnie gdyby zaszła taka potrzeba, mógł spokojnie te gniazdka odszukać i tu, gdzie jest potrzebny, zamontować. Kilka słów, co się tu sprawdza, co się nie sprawdza. Nie sprawdza się brak akustyki, to na pewno, bo trochę gdzieś tam po uszach daje. Oczywiście w dobrej zabawie to nie przeszkadza, ale trzeba sobie z tym niedługo będzie poradzić. Sprawdzają się oczywiście tutaj wszelkiego rodzaju maty, oklejenia i tego typu rzeczy. Nie musicie się Państwo obawiać, że gdzieś montując coś takiego na ścianie będzie się to odklejać, dzieciaki będą to odrywać. Nie, wystarczy tam chwilę wytłumaczyć, pokazać, dlaczego nie, czemu to służy. I dzieciaki w ogóle nie są zainteresowane odklejaniem. Natomiast jeżeli chodzi o ściany, też żadnych tutaj uwag nie mam. Oczywiście budując cały dom zwracałem uwagę, czy gdzieś nie ma jakichś odprysków i tego typu rzeczy. Akurat w piwnicy znalazłem jedno, tu było w rogu dosyć duże. Wypełniłem i nic tutaj nie odskakuje, nie odpryskuje. Dzieciaki tłuką piłką po ścianach. Okna wzmocnione, więc po oknach też. Oczywiście nie taką typową piłką do gry na murawie. Mamy tu specjalne piłki, które się fajnie sprawdzają, nie szczypią, a zabawa jest przednia.
Nic się nie odkleja, nic się nie odrywa. Spokojnie mogę to rozwiązanie polecić. Sprawdza się tu również grubość zastosowanych mat. Na podłogę 2 cm to jest w zupełności wystarczająco. Toczymy tu różne walki, bieganiny, upadki, cuda niewidy. Z tego tytułu nie było nigdy żadnych jakichś kontuzji, urazów. No po prostu bajka. Chwilę może teraz na temat kosztów i jak to przekłada się w perspektywie czasu. Pokój, czy salę, czy bawialnię, jak my to nazywamy, użytkujemy już ponad rok. I jeżeli mam być szczery, to same superlatywy mógłbym o tym mówić. Za każdym razem, jak do dzieciaków ktoś przyjedzie, to oczywiście w swoich pokojach tam chwile są, ale potem i tak wszyscy spotykamy się w bawialni i całe szaleństwo odbywa się tutaj, wszelkiej maści. Można to spokojnie podzielić na sektory, dlatego też taki układ zastosowałem tych mat, żeby można było to jakoś podzielić, stworzyć strefy neutralne i strefy, gdzie jest przeznaczone dla jednego dziecka czy dla drugiego. Sprawdza się to pomieszczenie również, jeżeli chodzi o nudę, bo odkąd tu mieszkamy, nie usłyszałem od dzieciaków, że się nudzą. Sprawdza się to pomieszczenie, jeżeli chodzi o sezon letni. Tu jest zawsze troszkę chłodniej, więc w typowo mocne, upalne dni spokojnie tutaj jest przyjemny chłód i miło spędzić czas w najgorsze upały. No i sprawdza się również to pod kątem tego pomieszczenia, gdzie jest po prostu bajzel, tak? A w całości domu można łatwiej wtedy utrzymać porządek, bo tu i gdzieś tam w swoich pokojach dzieciaki mogą szaleć, cudować, kombinować, rozwalać, układać, bawić się na swój sposób. Oczywiście od czasu do czasu trzeba to ogarnąć, ale generalnie nie trzeba po każdej dobrej zabawie to sprzątać. Więc jeżeli chodzi o to się bardzo sprawdza zarówno pod kątem rodziców, jak również myślę, że i dzieciaków. Za parę lat pewnie mi to powiedzą, tak czy nie. Czy miał ojciec rację. Co do kosztów, to cena tych mat, ja znam cenę sprzed roku, więc wyszło mnie to około 4000 na całość. Teraz jak ostatnio tam dobierałem 2 takie płaty metr na metr, bo to takiej wielkości jest, no to się lekko zdziwiłem, bo dosyć to poszło w górę, ale chyba do tego się już pomału przyzwyczaiłem, że wszystko idzie w górę, więc ceny to są moje sprzed roku, natomiast teraz pewnie są odrobinkę jeszcze większe. Jeżeli chodzi o atesty i tego typu rzeczy, tematy właśnie to mają, więc dlatego wybrałem również tego producenta. I jak na razie, jeżeli chodzi o użytkowanie i walory jakieś tam zapachowe, no nie odczuwam najmniejszego dyskomfortu, jeżeli chodzi o to pomieszczenie. Na początku oczywiście dzieciakom gdzieś tam zasygnalizowałem odnośnie tych mat, że tu nie można czego ustawiać, jak się tym bawić, kopać dziur i tego typu rzeczy. Szybko przyjęły do wiadomości i bardzo fajnie się to sprawdza. No, maty są naprawdę odporne, żadnych jakichś tam uszczerbków, pęknięć, tego typu rzeczy nie ma. Na koniec może takie małe podsumowanie. Ja nie ukrywam, że swoją budowę tego domu rozpocząłem właśnie od tego pomieszczenia, gdzie ono było pierwsze zaplanowane, że musi być i zawsze ta jakaś myśl mi przyświecała, żeby sprawić dla dzieciaków miejsce wszelakiej uciechy zabawowej. No na pewno piwnica powiększa koszta całości budowy domu. Tu akurat nie jest tak, że tylko dla tej bawialni jest ta piwnica, bo są, tak jak wspomniałem, jeszcze 3 pomieszczenia, między innymi mój gabinet, gdzie wykonuję swoją pracę, więc przyjemne z pożytecznym, dzieciaki się bawią, ja mogę coś tam zrobić. Ale koszta oczywiście podpiwniczonego domu są i tu trzeba te 30% liczyć, to w ogóle nie ma się co oszukiwać. Natomiast komu to ta informacja będzie potrzebna? No na pewno tym wszystkim, którzy chcą jakieś takie pomieszczenie zrobić, pomysłu może nie do końca mają. Ja też dosyć dużo szukałem. W sumie mało na ten temat można znaleźć, bo jakieś tam sale zabaw, gdzie można na godzinę, 2, 3 pójść, to jakieś tam filmy są, natomiast jeżeli chodzi o takie mniejsze, większe, występujące w domach, mieszkaniach, to już
i sposobów radzenia sobie z różnymi problemami, które można napotkać, chcąc zrobić taki pokój, nie ma, więc postanowiłem ja podzielić się z tym, co zrobiłem, co mam zamiar zrobić i czy się to przede wszystkim sprawdza, czy nie, i czy adresat tej informacji, tego przedsięwzięcia jest zadowolony. No, tu mogę powiedzieć, że w 110%. Więc jeżeli ktoś by kiedyś rozmyślał o budowie i ma odrobinę przestrzeni, żeby ją zagospodarować dla dzieciaków na jakiś tam plac zabaw, to jak najszczerzej polecam. Póki co dziękuję za uwagę i zapraszam na następne odcinki.